Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj nowa Kia Sportage z podstawowym napędem, to jest 1.6 turbo benzyna 150 koni, czysta benzyna bez żadnych elektrycznych udziwnień. Prawie podstawowy napęd, bo automat 7 DCT, podstawowy napęd to jest manualna skrzynia biegów. 1.6 turbo 150 koni i tam mamy przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 9,7 sekundy. Tu z automatem jest nieco lepiej, 9,4 od 0 do 100. W obu przypadkach 250 Nm momentu obrotowego, więc można śmiało powiedzieć, że silnik daje radę. Może ze względu na to, że nie ma elektrycznych udziwnień, nie jest może mistrzem ekonomii, ale to za chwilę do tego przejdziemy. Wersja L z pakietem technologicznym albo Anniversary, jak kto woli, czyli jak sama nazwa wskazuje, pakiet wyposażenia do wersji L, do drugiej wersji w cenniku. No i muszę powiedzieć, że ta wersja jest naprawdę przyzwoicie skonfigurowana. To jest wszystko, co być powinno, ba nawet trochę więcej. Reflektory full LED, system hamowania autonomicznego z wykrywaniem pieszych pojazdów rowerzystów, dwupoziomowy aktywny asystent pasa ruchu, aktywny tempomat, czujnik martwego pola z monitoringiem ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania. Cyfrowe zegary, nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect. Jeśli ktoś nie lubi fabrycznej nawigacji, to mamy również bezprzewodowe CarPlay, bezprzewodowe Android Auto, indukcyjna ładowarka, dwufunkcyjny panel do klimatyzacji, selektor zmiany biegów Shift by Wire, czyli to tutaj, przez przekręcenie zmieniamy sobie bieg, wybieramy bieg. Head-up display, ważne. No i elektryczna klapa bagażnika, to też składowa pakietu technologicznego albo Anniversary. Więc serio jest tutaj to, co być powinno, a nawet sporo więcej. Wiadomo, w wersji Business Line dochodzą adaptacyjne światła, dochodzi cyfrowy kluczyk, więc fajne rzeczy, ale umówmy się, że nie niezbędne. Cyfrowe zegary, czyli to są te zegary z opcją zmiany grafiki. Za chwilę pokażę Wam je z drugiej kamery, jak one wyglądają i co na nich widać. No proszę, podwójna ciągła, zakaz wyprzedzania. I tak jadę szybciej niż przepisy pozwalają. Kierownica, taka bym powiedział, mięsista, grube koło kierownicy, fajnie w dłoniach leży. Oczywiście podgrzewana, fotele podgrzewane. No ale co najważniejsze, w poliftowym Sportage'u zdecydowanie poprawiono wyciszenie. No i jechać też chcę. To są te cyfrowe zegary, czyli z opcją zmiany grafiki. Na środku komputer pokładowy, który pokazuje nam statystyki, w tym przypadku zużycia paliwa. Pozerowałem to wszystko, póki co taka jazda podmiejska, spokojna. Później będzie też trasa do Gdańska. I pokażę to podsumowanie z trasy. Kompas i wskazania z nawigacji, jeśli korzystalibyśmy z fabrycznej nawigacji. No i informacja z asystenta pasa ruchu, plus w tym widoku również będzie informacja o zagrożeniu w martwym polu.
Ta informacja również będzie się pojawiała w lusterku. Lusterka są duże, dobra widoczność. Head-up display. No i fajny, duży, centralny wyświetlacz. Jeśli chodzi o tryby jazdy, do wyboru mamy Eco, Normal i Sport. Ja w zasadzie przyzwyczaiłem się do tego trybu Normal. Eco, wiadomo, trochę go muli i trochę opóźnia działanie skrzyni biegów. Natomiast Normal jest, uważam, przyzwoity. Ładnie trzyma się drogi, fajnie się prowadzi ten samochód. Do tego systemy wsparcia kierowcy, które naprawdę działają. Trochę nam to przyspieszanie psuje spalanie. Ale cóż, coś za coś. Ładnie wybiera nierówności. Jest cicho w środku, zarówno od, że tak powiem, aerodynamiki, od szumów powietrza, jest również cicho od zawieszenia. Tutaj wjeżdżamy w teren zabudowany, że sobie tutaj po prostu zawrócimy gdzieś. Ten teren zabudowany nie jest nam do niczego potrzebny. Może tak nawet. O. Proszę, jaki zwrotny jest. Inteligentny ogranicznik prędkości. Jedno kliknięcie na zmianę ograniczenia, 3 kliknięcia na przekroczenie ograniczenia. Jeśli ktoś chciałby go wyłączyć, to tym przyciskiem przez przytrzymanie przez 3 sekundy. Proszę bardzo, dźwięk ostrzeżenia o ograniczeniu prędkości jest wyłączony, ale ja się Wam przyznam, że ja z tym jeżdżę. Przynajmniej motywuję do tego, żeby faktycznie zwracać uwagę na ograniczenia prędkości. Łopatki przy kierownicy i tutaj mamy opcję manualnej zmiany biegów. Jak ktoś bardzo by chciał na własną rękę pozmieniać te biegi, można. Lewa łopatka zrzuca bieg na niższy, prawa łopatka wrzuca bieg wyższy. Żeby wrócić do automatu, należy przytrzymać prawą łopatkę przez 3 sekundy. Ostry zakręt. Delikatne opóźnienie przy zmianie biegu. Ale to trochę jest kwestia przyzwyczajenia do tego automatu. Proszę bardzo. I 100. Za chwilę gdzieś tutaj się jeszcze zatrzymamy. Chciałbym zrobić zdjęcie. Bo muszę przyznać, że kolor bardzo mi się podoba tego auta. To jest kolor Magma Red i cyk 100. To był tryb normal. Jak coś, ta 60 tutaj to błąd. To jest 90 normalnie. Tryb sport.
opona zimowa. Nawierzchnia, jak widać. Jeszcze eko. I to jest pedał gazu wciśnięty do końca, ale bez kickdownu. Nieźle. Wszystko pod ręką. Head-up, czyli wszystkie najważniejsze informacje w zasięgu wzroku, takie jak ograniczenie prędkości, aktualna prędkość, informacja z asystenta pasa ruchu, informacja z systemu monitoringu martwego pola. Jest naprawdę tak, jak być powinno. Kamera cofania, dynamiczne linie, informacje z czujników parkowania przód-tył. Tu również informacja z czujników parkowania, plus informacja z monitoringu ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania. Te dwie strzałeczki na dole. Jak na razie 8,7. Chociaż intuicja mi podpowiada, że im dalej będzie tylko więcej. Spalanie z przejazdu przez Warszawę 9,3. Dziękuję. Dobranoc. Kia, movement that inspires.